Cześć, witajcie! To jest druga część do filmu jak zrobić sukienkę na szydełku. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy i chcesz zrobić taką sukienkę, to zapraszam na część pierwszą. Link do takiej części znajdziesz w opisie na dole, bądź też po prostu na moim kanale. Filmy powinny być obok siebie. Natomiast jeśli już przerobiłaś pierwszą część i jesteś ciekawa, co będzie dalej, to oczywiście zapraszam na ciąg dalszy. Czyli tak, w zależności od tego, ile macie kwadratów, ustawiacie sobie tak ten panel, żeby to był Wasz brzeg. Czyli tutaj, gdzie po prostu będzie jedna pacha i druga pacha. Tak jak mówię, mniej więcej, nie musi być to jakoś dokładnie. Ja akurat mam tą liczbę parzystą, więc po prostu układam sobie tak i zaczynam sobie z jednej strony. Będziemy sobie teraz obrębiać tutaj dookoła panel, czyli dla mnie na przykład wybieram sobie właśnie tą stronę i zgodnie z wskazówkami zegara będziemy sobie robić dookoła. Robimy teraz górę, więc oczywiście układamy sobie na prawej stronie, lewa jest tutaj i wybieramy, która część będzie górą, która dołem, tak naprawdę wszystko jedno. Ja po prostu tą część, gdzie miałam tutaj te łączenia, zostawiam sobie na razie na dole, górę mam tutaj równą i zaczynam w tym miejscu. Czyli bierzemy sobie naszą włóczkę, robimy pętelkę podstawową, wbijamy się tutaj szydełkiem, mniej więcej wyszukując pętelkę dowolną. Tutaj na łączeniu nie ma jakichś takich ładnych łańcuszków, więc po prostu musicie się wbić gdziekolwiek. Przekładamy sobie tą pętelkę przez te dwie pętelki i robimy oczko łańcuszka. Jeśli Wam brzeg wyszedł, nie wiem, gdzieś tutaj na przykład, no to oczywiście wbijacie się w całe oczko. Ja miałam już 9 paneli, więc dokładnie jak ja sobie tak rozkładałam, żeby symetrycznie to wyglądało i to nie było w połowie, bo w połowie to jest tylko wtedy, kiedy mamy parzystą liczbę oczek, tylko właśnie ta część u mnie to była coś takiego, to właśnie zahaczałam z tej strony. Na ten panel patrzymy jak na okrążenia, więc nie ma tak naprawdę znaczenia, że macie tutaj pachę i tutaj Wam tyle zostało. Nie. Zobaczycie, że gdy ubierzecie na siebie tą sukieneczkę, to patrzymy tak, jakbyśmy patrzyli dookoła, więc nie będzie po prostu jakiejś wielkiej różnicy, że akurat nie jest na środku i nie mamy równo, symetrycznie. Nie będzie takiego wrażenia, uwierzcie mi. I jestem w tym miejscu i w tym miejscu jeszcze raz robię narzut, bijam się dokładnie pod te same oczka i przerabiam sobie oczko ścisłe z narzutem. Pierwszy rządek zrobię oczek ścisłych z narzutem, dlatego że on tak nam troszeczkę ściaśni tą robótkę. Nie będzie ona taka luźna. Dlatego najpierw na początek przerabiamy tylko oczka ścisłe z narzutem, później będzie już docelowy wzór. I teraz tak, ja jestem tu, gdzie tak naprawdę mam brzeg, więc mam tutaj takie oczko, po prostu robię narzut, nie wyszukuję tutaj oczek, tylko robię jedno oczko w tej dziurce. Jedno oczko, oczko ścisłe z narzutem. Następnie przerabiam już te oczka, które tutaj widzę, czyli od tego słupka mam to oczko, wbijam się tutaj, wbijam się w całe oczko i przerabiam sobie oczko ścisłe z narzutem w ten sposób. Czyli tutaj mam sytuację ładną, bo robię sobie po prostu cały czas tak samo, narzut, wbijam się pod oczko i przekładam przez dwa. Pokażę Wam natomiast, jak będzie wyglądało tutaj przerobienie tych oczek. I jestem przy tym pierwszym łączeniu, czyli tak, tu mam jeszcze słupek i oczko z tego słupka, czyli przerabiam, natomiast w tej przestrzeni tutaj przerabiam sobie tylko jedno oczko ścisłe z narzutem. W środku, gdzie było łączenie, również mniej więcej staram się znaleźć jakieś pętelki, żeby przerobić sobie oczko i z powrotem znowu w tym łączeniu przerabiam jeszcze jedno oczko, czyli tak naprawdę mamy 3 oczka. Jedno tutaj w tej dziurce, jedno na łączeniu i drugie w kolejnej dziurce i później przerabiam sobie już zwyczajnie oczka, które tutaj widzę. I tak robimy sobie dookoła do momentu, gdzie mamy znacznik. Ja już przerobiłam sobie całe okrążenie i teraz tak, dobrze by było, żebyście sobie policzyli każde takie oczko, które tutaj zrobiliście w ten sposób i żeby ta liczba oczek była parzysta, bo będziemy teraz pracować osobno robić panel przód i tył, ponieważ wzór właśnie taki jest.
że trzeba pracować osobno, dlatego trzeba po prostu równo podzielić sobie panel przedni i tylny. I teraz tak, jeśli właśnie wyszła Wam liczba nieparzysta, zawsze możecie sobie tutaj, w tym miejscu, gdzie ja mam tą dziurkę, czy bądź w dowolnym miejscu, po prostu dodać jeszcze jedno oczko, tak, żeby była liczba parzysta. Tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie to zrobicie, możecie zrobić tutaj, bądź zrobić później. Po prostu chodzi o to, żeby sobie wyrównać tą liczbę oczek. Różnie się zdarza, może się okazać, że właśnie brakuje Wam tego oczka, żeby było parzyście. I jeśli już macie tą liczbę parzystą, to łączymy sobie tutaj wyjątkowo jeszcze z tym pierwszym oczkiem, które tutaj robiliśmy. Po prostu wbijamy się w to oczko, przekładamy i łączymy. Teraz tak, ja sobie podzielę ten panel, zaznaczam sobie tutaj oczko następne, które by tutaj było, żebym wiedziała, to będzie z kolejnego panelu i podzielę sobie równo, czyli teraz tak, policzę sobie te oczka, podzielę na pół i zaznaczę, gdzie będzie druga część. Mi wyszło, że mam 198 oczek, więc muszę po 99 zostawić z każdej strony. Nie jest to też idealna liczba, bo wolałabym, żeby po podzieleniu też była parzysta, wtedy będzie lepiej nam robić trójkąty, ale tak jak mówię, też nie ma się co tym przejmować, ponieważ w trakcie powiem Wam, co zrobić, jak wyszła nawet nieparzysta już po podzieleniu tych paneli. Ja biorę pod uwagę dwie opcje, ponieważ dokładnie nie wyliczam tych oczek, więc zawsze ratuję się na bieżąco. Czyli tak, ja jestem teraz w tym momencie, gdzie sobie tutaj połączyłam. Pierwsze oczko jest dla mnie tutaj, to, które się tutaj zaczęło, a kolejne oczko jest to, ale tak jak mówiłam, pracujemy tam i z powrotem, więc nie przerabiam tej części, tylko będę już przerabiała wracając na lewej stronie, ale w tym celu muszę też jeszcze wyznaczyć sobie drugą krawędź. I już mam. U mnie akurat markery wyznaczają, gdzie jest drugi panel, czyli tu mam oczko i tu też mam zaznaczone po 99 oczek. Wy oczywiście równo sobie też podzielcie. I teraz, tak jak mówiłam, będę pracowała tylko tam i z powrotem, więc akurat jestem na prawej stronie. Pierwsze oczko jest tutaj, robię oczko do góry, odwracam robótkę i będziemy robić półsłupki nawijane, z tym, że wbijane w przednią pętelkę oczka. Oczywiście musimy również zacząć od tego oczka łączeniowego, czyli tutaj tego pierwszego, który tutaj jest takim troszeczkę mniejszy. Robimy narzut i wbijamy się, tak jak tutaj mówiłam, w pierwszą pętelkę oczka. Zawsze mamy pętelkę przednią i tylną. Ja tym razem wykorzystam tylko przednią i cały wzór w ogóle będzie się właśnie na tym opierał, że robimy oczka, robimy półsłupki nawijane, wbijane tutaj od dołu szydełko, żeby wybrać przednią pętelkę. Tylko musimy popatrzeć na oczko, wyprostować sobie tak z góry, żeby się nie pomylić z tą pętelką, to jest pętelka z narzutu, natomiast całe oczko jest tutaj i my sobie wybieramy tutaj tylko tą przednią pętelkę. Zresztą zobaczycie zaraz, jak będzie wyglądał wzór, więc jeśli robicie prawidłowo, to właśnie powinien Wam tak wyjść jak mi. Przerobię tylko kilka oczek i zaraz Wam tutaj pokażę. Czyli jeśli będziecie się wbijać właśnie przednią pętelkę, będziemy tworzyć sobie taką falkę tutaj. Nie będzie całe oczko, tak jak czasami jest takie oczko, tylko przednia pętelka. I teraz przerabiam ten wzór do momentu, gdzie sobie zaznaczyłam z drugiej strony znacznikiem. Robimy tylko jedną część, więc pamiętajcie, że nie robimy dookoła, tylko jeden z paneli, przód lub tył. Wszystko jedno, ponieważ te panele będą takie same. Tak samo będziemy robić tą drugą część, jak i pierwszą część. Z tym, że trzeba pamiętać, że zaczęliśmy od lewej strony, tutaj, czyli zaczęłam ścieg wykonywać na lewej stronie, to ja Wam jeszcze przypomnę, gdy będziemy doczepiać włóczkę, żeby pracować dalej na drugim panelu, nie możemy jej doczepić z tej strony, tylko musimy jej doczepić z drugiej, tak, żeby zacząć od tej lewej strony. Ale to jeszcze daleko, na razie się skupiamy na tym. Ja dojdę do tego mojego pierwszego znacznika i pokażę, co dalej. I przerobiłam sobie ten pierwszy panel, przód albo tył, to wszystko w zasadzie jedna. Jestem już tutaj na końcu, to oczko wyznacza mi, gdzie mam już nie robić, bo to jest oczko z następnego panelu, przerabiam ostatnie. I znowu robię oczko do góry, odwracam i dalej przerabiam tak samo, czyli przerabiam tylko
pierwszą przednią pętelkę, znowu nie tą, tylko tutaj jak popatrzycie z góry, jest taka właśnie ta przednia, przebijamy się i przekładamy. Czyli wzór tak naprawdę jest prosty, pamiętajcie, że robicie półsłupki nawijane, wbijane w przednią pętelkę, dzięki temu będziemy mieć takie właśnie falki, trochę nawiązujące może do właśnie takich klimatów morskich. A mi się akurat bardzo podoba ten wzór, więc stwierdziłam, że go tutaj użyję. Słuchajcie, robimy tak naprawdę cały czas tak samo na końcu, czyli na tym końcu. Ja się tutaj wbijam w ostatnie oczko w całe, żeby właściwie mieć taką krawędź stabilniejszą, czyli tutaj wyjątkowo na końcu nie przerabiam tej przedniej pętelki, tylko całej. Oczywiście doradzam sobie znaczyć te pętelki, ja już je widzę, wiem, które są, ale dla osób początkujących warto sobie znaczyć, bo jeszcze się pogubią te oczka i wtedy właśnie pójdzie nam nierówno i robótka będzie się zmniejszała, nie będziemy wiedzieć dlaczego. Jeśli o to chodzi teraz, co my robimy? Słuchajcie, mamy doczepione nasze panele w okrążeniach. Tak jak mówię, no mogło Wam wyjść, że macie na przykład tutaj taką część, ale tym się nie przejmujemy. Ja mniej więcej narysowałam sobie tutaj takie panele, żeby Wam pokazać, co my robimy. Teraz budujemy jedną stronę tutaj na równo, taki pasek. Jest to pasek, który wchodzi już nam na biust i który mniej więcej jest pod pachą. Mniej więcej coś takiego pod pachą. Ja nie powiem Wam dokładnie, ile to jest, po prostu musicie przymierzyć na siebie to, co już jest, przełożyć przez głowę i sprawdzić, ile musicie nadbudować taki paseczek, żeby tutaj mniej więcej pod pachą było tyle, ile chcecie, żeby było, bo jeżeli zrobicie króciutki, to może na przykład widać już biustonosz, może być tu też, może być też te szersze, węższy paseczek, tylko pamiętajcie, że po prostu pod pachą wtedy będzie więcej widocznej części ciała niż sukienki. Ja przerobię sobie powiedzmy na razie na około 5 cm, zobaczę, czy będzie dobrze i od tego momentu, kiedy przerobimy już te 5 cm, zaczniemy sobie po obu stronach zmniejszać, żeby właśnie robić sobie te nasze trójkąty. Czyli tak, przerabiamy tam i z powrotem i powiem Wam, co będziemy robić dalej. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, że przerabiamy to oczywiście tylko jedną stronę, i zapisujcie sobie to, jak ją będziecie przerabiać, ile rzędów, ponieważ dokładnie taką samą musimy zrobić drugą stronę. To jest właśnie ważne, żeby się nie pomylić, nie pogubić. Oczywiście to będzie widać, dla osób zaawansowanych pewnie nie będzie problemu, ale dla początkowych radzę sobie znaczyć końce, znaczyć co robicie i jaką właśnie wielkość. I oczywiście mierzyć na bieżąco i sprawdzać, ile potrzebujecie. I ja przerobię sobie, tak jak powiedziałam, kilka też rzędów i zaraz do Was wracam. I ja już przerobiłam sobie ten paseczek, o którym Wam mówiłam. Dokładnie u mnie wyszedł 5 cm, tyle wystarczy. Przymierzamy, przykładamy. To jest część, którą będziemy zszywać ze sobą. Tak jak mówiłam, wzór jest tam i z powrotem, dlatego ja postanowiłam robić go po prostu osobno, panel przedni i tylni. I też między innymi dlatego, że właśnie nie wiadomo, jaka wyjdzie nam liczba tutaj tych kwadratów. Nawet jeżeli jest nieparzysta, to w kółeczku damy radę to podzielić, a gdybyśmy robili osobno, no to już byłby problem. I słuchajcie, oczywiście patrzymy, zapisujemy mniej więcej, ile takich właśnie rzędów zrobiliście. Gdy już wiecie, żeby zrobić właśnie drugi, to rozdzielamy na pół panel, czyli ta część, kiedy będziemy robić sobie pierwszy trójkącik. I tak, to rozdzielanie zaczynamy tak naprawdę już na prawej stronie, czyli ja sobie dorobiłam tutaj prawy rząd na prawej stronie i zatrzymuję się na środku. I teraz tak, ja Wam mówiłam, że mam niestety 99 oczek, ponieważ wynika to z tego, że na początku miałam 198 i to na pół daje mi po 99. Jest to liczba nieparzysta, więc nie dam rady podzielić porówno. Nie będę też już tutaj tych oczek zmniejszała. Robię tak, że w środku zostawię sobie to jedno oczko. Po prostu. Nie ma znaczenia, czy je zostawicie, czy nie. Jeżeli Wam wyszło parzyście, po prostu podzielcie na pół, na przykład po 50, po 50 i tak będziemy sobie wykończać tutaj tą część, więc nawet jeżeli jest, czy nie ma znaczenia to oczko, tak naprawdę po prostu ja je tutaj złapię, jak będę wykańczała, a jeżeli go nie będzie, to też będzie ładne przejście. Ja już też tak robiłam, więc na pewno nie ma to jakiegoś naprawdę większego znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby po prostu w miarę sobie wyrównać właśnie te strony. I tak, ja mam przerobioną prawą stronę.
Pokażę Wam teraz, co będę robiła dalej. Tylko oczywiście w przybliżeniu. Czyli tak, prawa strona przerobiona cała, następnie robię oczko do góry, jak zwykle, i będziemy skracać na lewej stronie. Skracanie będzie już po obu stronach, czyli zszywać będziemy tylko tą prostą część, to jest część, którą jeszcze zakrywamy pod pachą, natomiast już ta część to już stricte pod pachą. I zwężamy z tej strony i z tej strony, po obu stronach. I zwężenie jest na początku takie, że robię narzut. Na początku wbijam się tutaj w całe oczko, przekładam włóczkę, a w drugim oczku, tak jak we wzorze, tylko w pierwszą pętelkę i przekładam. I z tego oczka z tych dwóch oczek zrobię jedno, czyli mam 4 pętelki i od razu sobie przeciągam przez wszystkie 4. Oczywiście trzeba sobie znaczyć te oczka, bo to jest ważne, bo można się pogubić i wtedy faktycznie zacznie Wam maleć nieproporcjonalnie i nie będzie to ładnie wyglądało. Następnie dochodzimy oczywiście do drugiego końca, zatrzymuje się 2 oczka przed. I zatrzymałam się dokładnie 2 oczka przed i z tych 2 oczek również robię zmniejszenie. Tak samo, czyli dokładnie lustrzanym odbiciem. Przedostatnie tym razem oczko pobieram tylko przednią pętelkę, przeciągam, natomiast ostatnie oczko pobieram 2 pętelki. Ja sobie już tutaj nie znaczyłam, ale wiem, gdzie są te oczka. Wy oczywiście znaczcie. I znowu 4 pętelki i przerabiam jako jedno. Tak będzie wyglądać zmniejszenie za każdym razem na lewej stronie. Jestem teraz z powrotem na prawej. Prawą przerabiam sobie bez zmian. Ja Wam niestety nie doradzę, czy ta metoda będzie dla Was odpowiednia, bo to wszystko zależy od, wiadomo, rozmiaru biustu, ile potrzebujecie tak naprawdę tych zwężeń. Ja już robiłam sobie próbkę i u mnie wychodziło dobrze, jeśli robiłam tylko te zwężenia na lewej stronie. Ale być może macie szerszą robótkę, bądź też mniejszy biust i potrzebujecie szybciej zawęzić, to oczywiście możecie spróbować też robić zwężenia na prawej stronie. Tak naprawdę musicie przerobić kilka rzędów i sprawdzić, jak się układa, czy Wam po prostu zakrywa wszystko to, co ma zakrywać. Oczywiście my tutaj będziemy jeszcze obrębiać dookoła, więc nawet jeżeli ciut wystaje, czy jest za mało, to się nie przejmujcie, bo na pewno z centymetr jeszcze gdzieś tutaj dojdzie, tak żeby po prostu ładnie przylegała do nas ta sukienka. Ja robię do końca, robię do góry cały czas ten trójkącik, taką samą metodą, już bazuję tylko na tym trójkąciku, czyli rząd prawy cały, rząd lewy zmniejszenia po obu stronach. Pamiętajcie, że już po obu stronach i dojdę do pewnej wysokości, powiem Wam, jak to u mnie wyszło. I zobaczcie, ja już przerobiłam sobie ten pierwszy trójkącik, doszłam bodajże tutaj do 17 oczek i tak naprawdę ja zostawiam sobie tutaj dłuższą jeszcze końcówkę włóczki, bo najlepiej przerobić tył, plecyki i dopiero wtedy zobaczyć, jaką długość potrzebujecie, bo tak na słucho to wiadomo, może się uda, może nie, najlepiej na bieżąco, gdy już po prostu zmierzymy, będziemy mieć gotowe. Więc ja doradzam nie odcinać sobie tutaj zbyt krótkiej końcóweczki, tylko w razie czego nawinąć kłębuszek, odciąć i zostawić sobie część i dopiero sprawdzić, jaką wysokość potrzebujecie, gdy po prostu zrobimy sobie tutaj z drugiej strony taką samą część. Natomiast po skończeniu właśnie już tej części przechodzimy do kolejnego trójkącika, czyli już do tego. I tutaj, tak jak Wam mówiłam, ja musiałam zostawić oczko, bo niestety miałam liczbę nieparzystą, więc zaczynam od tego momentu, czyli muszę zrobić prawy rząd, kończyłam na prawym, więc dalej będę robiła rząd na prawej stronie i dopiero na lewej stronie będę zwężała, czyli tak naprawdę robię dokładnie to samo, co tutaj, więc trzeba pamiętać, jak robiliście. Ja robiłam tak samo cały czas, czyli na prawej stronie zwykłe rzędy, na lewej stronie zmniejszenie po obu stronach. I tylko pokażę Wam jeszcze, jak doczepić sobie tutaj włóczkę. Czyli po prostu robimy sobie naszą podstawową pętelkę, zmniejszamy, zahaczamy sobie tutaj o oczko pierwsze, które musicie przerobić, o tą pierwszą pętelkę. Ja pomijam to jedno oczko, które tutaj nie zostało. No, jeśli macie symetrycznie, oczywiście możecie, wbijamy się blisko. Tak jak mówię, tylko do końca tak nie będzie widać, jeśli zostanie jedno oczko, bo będziemy sobie jeszcze wykańczać boki. I zaczepiam o tą pętelkę, robię oczko łańcuszka. I oczywiście w tym samym miejscu też muszę przerobić jeszcze półsłupek.
I najlepiej sobie zahaczyć od razu tutaj to oczko, żeby było wiadomo, która to część pętelki. No i teraz robimy dokładnie tak samo jak tamten trójkącik, czyli tutaj bez zmian przechodzę do samego końca, bez zwiększeń, bez zmniejszeń oczywiście. Dopiero na lewej stronie zmniejszam i oczywiście robię takiej samej długości co tutaj. To muszą być dwa takie same trójkąty, więc ja sobie to przerobię. I jak już to przerobię, pokażę Wam, oczywiście musimy zrobić drugi taki sam właśnie panel, pokażę Wam, w którym miejscu po prostu musimy go zacząć robić. I ja już mam przerobiony również drugi trójkącik i podobnie jak w pierwszym przypadku zostawiam sobie trochę włóczki, żeby ewentualnie jeszcze dorobić rzędów, bądź też skrócić w zależności od tego, jak to wyjdzie. I słuchajcie, teraz odwracamy sobie robótkę na plecy, albo też przód, bo to wszystko jest tak naprawdę tak samo. I zobaczcie, że musimy zrobić dokładnie to samo, co robiliśmy tutaj, tylko nie możemy zacząć z tej strony, tak jak gdyby iść zgodnie z wskazówkami zegara, tylko musimy sobie doczepić włóczkę tutaj, z tej strony, czyli od lewej strony, czyli tak naprawdę będziemy teraz pracować na lewej stronie. Podobnie robiliśmy tutaj, że zawracaliśmy i pracowaliśmy półsłupkami na lewej stronie, czyli pamiętajcie, że tak naprawdę mam tutaj położone w ten sposób i teraz będę pracowała z lewego rogu i doczepiała sobie tutaj włóczkę od lewej strony, czyli tak naprawdę mam oczko zaczepione. Tutaj oczywiście też doczepię sobie w przednią pętelkę, żeby też nie było tak tego widać, więc wybiorę tą tutaj przednią, zrobię sobie pętelkę podstawową. Oczko do góry i dopiero teraz przerabiam sobie mój półsłupek. Oczywiście robimy dalej tak samo, czyli w przednią pętelkę półsłupki nawijane. I tą część przerabiamy równo, czyli na razie nie ma zwiększeń, nie ma zmniejszeń, dokładnie tyle samo rzędów, co robiliście sobie tutaj. To jest dokładnie to samo, więc myślę, że nie muszę pokazywać. Trzeba po prostu zrobić 2 razy to samo. Ja oczywiście już przerobię sobie tą część, pokażę Wam, jak to u mnie wygląda i pokażę Wam, jak sobie tutaj będę zszywała na górze. Myślę, że to na tym etapie tyle wystarczy. Myślę, że nie muszę więcej pokazywać. Jeśli chodzi oczywiście o tą końcówki, trzeba sobie po prostu igiełką przeciągnąć i pochować końcóweczki tych doczepień. Ok, to ja przerobię dalej i pokażę Wam, co będziemy następnie robić. Oczywiście ta część tutaj będzie zszywana, więc tak naprawdę jeszcze musimy po prostu później wykończyć, obrębić sobie tą część, więc to też Wam pokażę później. I ja już zrobiłam wszystkie moje 4 trójkąty, tak to wygląda. Jeśli macie odpowiednią długość, to zaczynamy zszywać. Oczywiście zanim zszyjecie, po prostu przymierzcie i sprawdźcie, czy jest już odpowiednia wysokość. Ja skończyłam rząd, przerobiwszy cały rząd na prawej stronie, czyli bez żadnych zmniejszeń. To jest ostatni moment, kiedy ja już kończę i tak zostawiłam. Natomiast będziemy zszywać na lewej stronie. Dzięki temu pokażę Wam, jak będziemy zszywać szydełkiem. Mniej więcej zostanie właśnie zachowany wzór i będzie bardzo ładnie wyglądać. Trzeba ułożyć sobie oczywiście na lewej stronie nasz na razie top. I teraz tak, jeżeli on leży na lewej stronie, to ten, który jest tutaj spod spodu, po prostu zamykamy oczkiem ścisłym. Czyli tu miałam ostatnie oczko, w środku jest moja prawa strona, przekładam przez to oczko, zaciskam. Natomiast tutaj, gdzie jest od tej prawej strony, będziemy w tą stronę zszywać, zostawiamy sobie dłuższą włóczkę i będziemy sobie zszywać. I teraz tak, ja tutaj, tak jak Wam mówiłam wcześniej, zostawiłam sobie oczko otwarte. W tym momencie robię oczko do góry i będę pobierała oczka tak, żeby zostawić ładny ścieg, czyli z tej strony, tutaj, od tej, tutaj gdzie mam tą spod spodu krawędź, będę wybierała tylne pętelki z tego oczka, czyli tą. Dzięki temu będzie widoczny z tej strony taki wężyk. Natomiast od tej strony odwrotnie, żeby był widoczny ten wężyk, pobieram oczko tak naprawdę takie przednie, czyli tutaj to. I dzięki temu po prostu zostanie Wam ładny ścieg. Czyli tak, wbijam się od razu, tak jak Wam pokazywałam, tutaj w przednie oczko, przekładam sobie na tą stronę
włóczkę, żebym mogła przełożyć i tutaj wybieramy to pierwsze oczko. Oczywiście pierwsze oczko można wziąć całe, bądź też tylko tylną pętelkę. Ja wezmę całe, dlatego że tutaj jest to po prostu takie mniejsze to oczko i przekładam przez te wszystkie 3 pętelki i dalej przez oczko. I znowu, tu, tak jak mówiłam, wybieram przednią pętelkę, a tutaj wyszukuję pętelki, która da mi od tej strony wężyk, czyli jest to tutaj taka przednia, tutaj o ta. Pogubiłam się w mówieniu, bo tak naprawdę popatrzcie, chodzi o to, żeby tak, tutaj było oczko to zostawione, więc pobieram tą przednią pętelkę. Może Wam się mylić właśnie tutaj z tym dodatkowym narzutem, ale to trzeba sobie po prostu sprawdzić od wewnątrz, jak to wygląda. I tutaj pobieram tylną pętelkę. Przekładam przez 2 i zamykam. I znowu. Tu jest przednia, tu jest taka powiedzmy tylna i przekładam. I cały czas robię tak samo do końca. Jeśli robicie dobrze wzorek, to już Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Tylko dojdę do końca. Jestem już tutaj prawie na końcu. Zostało mi tak przedostatnie oczko. Oczywiście tutaj liczba oczek się zgadza, więc każde oczko ma swoją parę. I na końcu oczywiście można się wbić tutaj w całe oczko, wtedy ten splot będzie taki stabilniejszy. Tu całe i tu całe. I przekładamy. I oczywiście znowu robię końcowe oczko ścisłe. Zawiązuję. Ja dodatkowo zawiązuję sobie ze sobą te 2 tutaj włóczki, żeby dobrze sobie połączyć. I oczywiście po połączeniu igiełką można przepleść we wzorze tutaj te końcówki. I mamy już połączone ramionczka. I w następnej kolejności zszyjemy sobie tutaj ten boczek, tą równą część i wykończymy sobie tutaj brzegi taką falbanką. W tym celu oczywiście odwracamy sobie naszą robótkę na lewą stronę. Tu, gdzie będziemy zszywać te 2 końce, które były proste. Ja już sobie tutaj poodwracam. I zobaczcie, że tak naprawdę widać, w którym momencie mieliście na prosto. U mnie akurat biegnie tutaj taka linia, więc zszyję sobie mniej więcej do tej tutaj linii. Zaznaczę sobie markerem, żebym wiedziała, gdzie mniej więcej będę po prostu zszywała. I teraz bierzemy sobie oczywiście naszą włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową i wbijamy się tutaj w miejscu, gdzie mamy właśnie taki brzeg. Można trochę wcześniej, trochę później, trochę wyżej, niżej, w zależności od tego, jaką tutaj macie przestrzeń, czy się stworzyła dziurka. Można oczywiście zszyć więcej. I przekładam sobie oczkiem ścisłym. Następnie będę wbijała się po prostu tutaj blisko krawędzi, w jednej strony i drugiej, przekładała przez szydełko i robiła oczka ścisłe. W ten sposób będę sobie od razu po prostu zszywała. W międzyczasie można patrzeć do środka, jak biegnie wzór, żeby te po prostu takie łańcuszki mogły nam się ładnie zejść i ładnie brzeg wyglądał od prawej strony. Oczywiście to wszystko zależy od tego tutaj, jak sobie zszyjemy. Czyli mniej więcej patrzymy, sprawdzamy i zszywamy sobie zwykłymi oczkami tutaj ścisłymi blisko krawędzi. I ja dojdę sobie już tutaj do tego końca i zszyłam sobie tą krawędź do momentu, gdzie sobie zaznaczyłam. Oczywiście drugą trzeba zszyć tak samo, więc patrzcie mniej więcej do którego momentu, który sobie wzięliście łańcuszek jako ostatni, żeby tak samo zrobić sobie później. I robię oczko łańcuszka i teraz przekładam sobie robótkę tak, żeby dalej pracować, ale żeby po prostu pracować już na prawej stronie, czyli trzeba sobie je odwrócić na prawą stronę, tak jak tutaj Wam pokazałam, wywinąć i teraz na prawej stronie będziemy tworzyć łańcuszek. Łańcuszek ja tworzę w taki sposób, że będę wbijała się po 3 oczka, jak gdyby na 2 rzędy. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Mamy pierwszy rządek takiej fali, drugi rządek też fali i trzeci, gdzie jest właśnie taka dosyć spora przerwa. Dlatego ja tworzę jak gdyby 3 oczka na tą sekwencję. To jest raz, dwa, trzy i znowu raz, dwa, trzy.
tak, żeby po prostu oczka nie były zbyt ścieśnięte i żeby właśnie nam się tutaj zbytnio nie zwęziła to ramionczko. Czyli tak, zaczynam sobie od pierwszego oczka, tego takiego bez falek. Następnie tutaj przy tej fali mogę się wbić właśnie dowolnie albo w falkę, albo pomiędzy. Raz, dwa i trzecie oczko. Czyli tak naprawdę mam 3 oczka łańcuszka zrobione na początku. Można sobie to pierwsze oczko tutaj zaznaczyć, byście wiedzieli, które to jest oczko. Ja, słuchajcie, nie liczę tych oczek, robię to po prostu mniej więcej tak samo z jednej, jak i z drugiej strony. Wiadomo, że jeżeli nie będzie dokładnie co do oczka, to się też nic nie stanie. Wzór natomiast, który tutaj ja robię, wymaga tak naprawdę wielokrotności liczby 4, ponieważ robimy 3 oczka ścisłe i w czwartym robimy tutaj taką muszelkę, można powiedzieć. Natomiast nie starałam się robić wielokrotności razy 4, bo jest to trudno. Po prostu w miejscu, gdzie jestem tutaj, mniej więcej staram się tak zrobić, żeby było ładnie równo. Nie cyrkluję dokładnie tak, żeby wyszło co do milimetra, co do oczka, dokładnie tak samo. Jeśli chcecie, możecie tak zrobić, starać się po prostu zrobić po 4 oczka, wielokrotność 4 oczek, ale mówię, nie jest to konieczne, to będzie pod pachami, więc tego do końca nie będzie widać. I znowu mamy tą większą przestrzeń. Starajcie się też wbijać blisko tutaj tej krawędzi. Raz, tutaj na przykład w oczko, albo też może być też ta krawędź. To wszystko zależy, jak Wam jest wygodnie. 2 i 3. Może być po prostu bliżej krawędzi, wtedy nie będzie tak do końca widać takiej zakładki z tyłu. Ważne jest, żeby po prostu bijać się dosyć gęsto, niezbyt też luźno. Ja tutaj ta metoda właśnie na 3 oczka pomiędzy 2 rzędami dla mnie jest odpowiednia. Jeśli zauważycie, że się robótka Wam zbytnio marszczy, to znaczy, że dodaliście za mało oczek. Jeżeli z kolei jest zbyt dużo tych oczek, to zobaczycie, że one też są luźne. Robimy po prostu na wyczucie, dokładnie tym samym szydełkiem, cały czas dookoła, czyli tak naprawdę przechodzimy tutaj, tu też można wybrać sobie po 2 oczka i dalej tą samą metodą, czyli tu, gdzie jest przestrzeń, jedno oczko tu, drugie tu, raz, 2, 3, raz, 2, 3, w taki oto sposób. I ja przerobię sobie już dookoła i przerobiłam sobie już całe okrążenie, mam do końca zrobiony już łańcuszek. Następnie łączę sobie właśnie tutaj z tym pierwszym oczkiem, które miałam zaznaczone. Wbijam się w całe oczko i przekładam w ten sposób. Zaznaczę sobie to oczko jeszcze raz i od tego momentu zaczynam sobie tworzyć wzorek. Nie wbijam się jeszcze raz w to oczko, tylko robię narzut i wbijam się już w kolejne, przerabiając oczka ścisłe z narzutem w całe oczko. Raz i 2. Przerabiam tu tylko 2, to trzecie traktuję tutaj jako to łączeniowe, jakby 3 moje oczka. Następnie tworzę właśnie wzór, tak jak mówiłam w sekwencji, który składa się z 4 oczek. To mam raz, 2, 3. Natomiast w czwartym oczku przerabiam sobie 3 półsłupki nawijane. Po prostu raz, jeszcze raz w tym samym miejscu, 2 i jeszcze raz 3. Czyli to będzie cała sekwencja. 3 oczka ścisłe z narzutem, a w czwartym 3 półsłupki nawijane w jednym oczku. I teraz znowu zaczynam jeszcze raz, czyli wbijam się w to oczko, które tworzyliśmy, robię sobie oczka ścisłe z narzutem, czyli narzut, wbijam się w całe oczko, przekładam i przekładam przez 2 i jeszcze raz, ostatnie oczko, były 3 i w czwartym robię 3 półsłupki nawijane. Raz, 2 i 3. I zobaczcie, że już nam się tworzy właśnie taka fala. I znowu to samo. Czyli 3 półsłupki, 3 oczka ścisłe z narzutem w 3 kolejnych oczkach, a w czwartym potrojenie, czyli 3 półsłupki z narzutem. Raz, 2 i 3. I
w taki sposób wykonuję sobie wzorek dookoła. Natomiast tutaj w zależności jak mi wyjdzie, to patrzę, czy po prostu zrobię jeszcze oczka ścisłe, czy robię pod pachą jeszcze tą falkę. U mnie tutaj w tym pierwszym etapie wyszło tak, że po prostu miałam 4 oczka z narzutem i tak zostawiłam, nie robiłam tu już falki, po prostu była większa przestrzeń. Tak też można oczywiście zrobić. Nie trzeba dokładnie robić tak samo jak ja. Możecie sobie oczywiście dobrze wymierzyć, jak chcecie. Ja robię to mniej więcej na oko, tego tak naprawdę nie będzie widać. Jest to łączenie pod pachą, pachę zawsze mamy na dół, więc nie macie się co przejmować, że coś tu będzie widać, że jest o 1 czy o 2 oczka inaczej. I tak przerabiamy dookoła. Ja Wam dokładnie właśnie jeszcze pokażę, jak to u mnie wyszło, tylko przerobię sobie rządek dookoła. I zobaczcie, tak jak mówiłam, ja już jestem tutaj pod pachą i zostało mi tylko 2 oczka i w zasadzie mam teraz do wykonania tą taką muszelkę, tą falkę, więc wykonuję sobie po prostu tą falę i zostaje mi 1 oczko, dlatego ja tutaj nie robię żadnej falki, po prostu pod dekoltem, pod paszką będzie to po prostu 4 oczka, tak jak Wam mówiłam, dokładnie mniej więcej wyszło mi tak samo. I oczywiście ostatnie oczko tutaj sobie połączymy w taki sposób, odcinamy sobie już końcóweczkę włóczki i robimy tutaj oczko, zaciskamy. Te oczywiście włóczki tutaj łączeniowe ja igiełką przeplatuję sobie, zawiązuję, tak żeby po prostu się nic nie stało. I pokażę Wam jeszcze, jak przerobić sobie tutaj ten środeczek. A jeśli chodzi o wykończenie samego dekoltu, to ja zaczynam oczywiście, ponieważ jest dwustronny tak naprawdę ten top, ta sukienka, więc żeby nie tworzyć tutaj takiej brzydkiej krawędzi, ładnie tutaj wyrównać w środku, to doczepiam sobie włóczkę po prostu w którymś momencie tutaj na ramionczkach, czyli w momencie, gdzie miałam tutaj łączenie, doczepiam z tej strony włóczkę. I oczywiście tutaj też robimy sobie taki łańcuszek, dokładnie taki sam jak był po bokach. I mamy tak naprawdę dowolność, ponieważ możemy wykończyć dokładnie taką samą falbanką, jak zrobiliśmy tutaj, aczkolwiek będzie ciężej, ponieważ no, musimy mniej więcej sobie tutaj jakoś rozplanować, żeby te brzegi ładnie tutaj wyglądały. No, dla zaawansowanych być może będzie to proste, dla początkujących nie wiem, musielibyście po prostu spróbować. Natomiast ja też do końca nie chcę, żeby były wszędzie te falki, więc postanowiłam, że po prostu będę troszeczkę inaczej wykończała, na prosto, bez żadnych falbanek. Na początek oczywiście robimy sobie ten łańcuszek dokładnie takim samym sposobem dookoła, więc jak przerobię ten łańcuszek, to pokażę Wam, jak dalej wykańczam wzorem. I jeśli chodzi, słuchajcie, jeszcze tutaj o ten moment, gdzie mamy właśnie tu na dole dekoltu, to tak jak mówiłam, po prostu wbijajcie się tak, żeby było ładnie, żeby po prostu sobie ładnie tutaj wykończyć tyle oczek, ile potrzebujecie. Ja miałam tu dodatkowe oczko, więc w ten środeczek tutaj przełożyłam oczko. Jeżeli go nie macie, to po prostu ciągiem idziecie tak, żeby ładnie sobie go zaokrąglić, ten dekolt. Nie musicie dokładnie po prostu robić co do ilości, ja tego tutaj nie robię, po prostu wykończam tak, żeby to ładnie tutaj wyglądało. I robię dalej. I już przerobiłam sobie wszystko dookoła, cały dekolt i jestem w miejscu, gdzie tutaj miałam moje pierwsze oczko. Łączymy sobie z tym pierwszym tutaj oczkiem. I tutaj całe to okrążenie przerabiamy sobie oczkami ścisłymi z narzutem, czyli to, co robiliśmy tutaj, w tych ramionczkach, jako te 3 oczka, bez właśnie tego. Jeżeli planujecie robić ten wzorek, to po prostu musicie w tym momencie zacząć robić wzorek. Ja, tak jak mówiłam, będę przerabiała tutaj trochę inaczej, więc cały wzór dookoła przerabiam sobie oczkami ścisłymi z narzutem, wbijemy się w te nasze oczka, które właśnie stworzyliśmy. Czyli cały czas tak samo. Tutaj zaczęłam od następnego oczka, zahaczyłam moment łączenia i przerobię sobie dookoła. I już przerobiłam sobie dookoła również moje oczka ścisłe z narzutem. Następnie w miejscu, gdzie tutaj miałam właśnie to oczko łączeniowe, przerabiam jeszcze jedno to oczko ścisłe z narzutem, ponieważ tu nic nie było przerobione. To jako ostatnie. I teraz będziemy sobie przerabiać dalej oczka ścisłe z narzutem, z tym, że będziemy się wbijać już w inną pętelkę. Najpierw sobie zaznaczę to oczko moje ostatnie, żebym wiedziała, gdzie jest koniec. Natomiast ja już sobie tutaj właśnie powyciągałam pętelki, żeby Wam pokazać. Mamy tutaj nasze oczko, następne kolejne, a za tym oczkiem z tyłu jest jeszcze taka jedna właśnie tutaj ta pętelka. Raz i 2, 3, 4, 5. Tu są takie pętelki.
jak sobie spojrzycie tak od środka. Natomiast tu ewidentnie widać nasz łańcuszek. I żeby ten łańcuszek właśnie został, od razu będziemy się wbijać w te tylne pętelki. Czyli robimy sobie narzut, powbijam się w tą tylną taką pęteleczkę, przeciągam i znowu przez dwie. Czyli wzór jest taki sam, tylko staramy się znaleźć tą pętelkę taką z tyłu, tutaj, po to, żeby właśnie obok siebie były tutaj takie dwa łańcuszki. To będzie moje takie wykończenie z dwóch łańcuszków i to będzie już ostatni tak naprawdę moje okrążenie. Robię takie delikatne tylko to wykończenie w taki właśnie sposób, że tutaj wbijam się w tą tylną pęteleczkę. Jeśli dobrze robicie, to właśnie powinniście zauważyć jeden tutaj taki łańcuszek i zaraz obok drugi. A tutaj z tyłu widać te pętelki. Już Wam pokazuję. Dokładnie właśnie te. Tu są takie luźne pętelki. I tak również przerabiam sobie dookoła, czyli cały czas dookoła. I ja już przerobiłam sobie wszystko dookoła, tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście warto sobie później przebrać ten top, tą bluzeczkę, żeby właśnie się wszystko ładnie poukładało. I zostało mi już ostatnie oczko. Tutaj to ostatnie, co mam zaznaczone, przerabiam. Tak naprawdę przerabiam do momentu, żeby po prostu te dwa rzędy się tutaj zeszły. Następnie wyciągam sobie pętelkę, tu sobie obcinam i tą pętelkę przełożę sobie od tej strony, tu w tej pętelce, której byśmy zahaczali, tak żeby po prostu było jak najmniej widoczne. Przełożę sobie tutaj i dopiero teraz zacisnę oczkiem ścisłym. W ten sposób, tak żeby było tutaj po prostu jak najmniej widoczne. I oczywiście te pętelki wszystkie chowamy. I zajmiemy się już dołem. Ok, czyli górę mamy całą skończoną, zabieramy się za dół. I teraz tak, ja postanowiłam, że ten dół będę robiła długi, będę robiła w formie sukienki, ale tak jak mówiłam Wam pewnie na początku, to może być też top, nie musi być wcale długi, może być długa sukienka, bądź króciutka, przed kolano, za kolano, bądź właśnie taka bluzeczka top. Jeśli chodzi o wzór, ja postanowiłam, że będę go przerabiała w okrążeniach, ponieważ będzie mi tak wygodniej. Jest dosyć dużo tego do przerobienia, więc nie będę się bawiła wzór tam i z powrotem, ale jeśli chcecie kontynuować dokładnie taki sam wzór, musicie po prostu przerabiać albo na dwa sposoby. Do połowy, czyli pierwszą połowę przerabiać tam i z powrotem, przód i tak samo tył i dopiero później zszyć na bokach, podobnie jak tu, bądź jeżeli potraficie, ale wtedy powstaje nam jeden szef, na przykład z tyłu na plecach, potraktować jeden panel jako z tyłu, przerabiać w okrążeniach, ale tam i z powrotem, czyli łączyć oczkiem ścisłym i z powrotem wracać odwrotnie wskazówkami zegara. Może jest to trochę skomplikowane dla osób początkujących, nie pokażę tego, ponieważ ja tak nie będę przerabiała. Jeśli tak chcecie robić, to po prostu mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ja tutaj nie robiłam tak, ponieważ tutaj robiłam osobno te panele, ale da się też tak robić, że w okrążeniach przerabiamy jeden wzór, oczko ścisłe łączymy i wracamy z powrotem tym drugim wzorem. Tylko że powstaje nam taki jeden szef i teraz pytanie właśnie, gdzie go położyć, czy na środku, na końcu, czy gdzieś po bokach, byłby wtedy jeden. Dlatego ja też postanowiłam ułatwić sobie trochę pracę i zrobię bardzo podobnym wzorem, bo wzorek będzie taki sam, tylko będziemy robić w okrążeniach i będzie widoczna falka, ale tylko ta pierwsza tutaj jedna. Zobaczycie, że wzór tak naprawdę będzie bardzo podobny. I teraz tak, zaczynamy w którymś z brzegów, na przykład z jednego brzegu. Na początek będzie tutaj pierwsze łączenie, ale później robimy w spirali, więc tych łączeń nie będzie. Jeśli chcecie, można też zacząć z tyłu, ale myślę, że po boku będzie jak najmniej widoczne, więc wybieramy sobie tutaj dowolną część i będziemy oczywiście tak samo doczepiać sobie tutaj włóczkę. Czyli jestem tutaj po boku, gdzie miałam to łączenie i oczywiście robię sobie też pętelkę podstawową, doczepiam włóczkę, tutaj gdzieś na środku, oczko, i jeszcze raz w tym samym miejscu przerabiam sobie, tym razem już przerabiam sobie półsłupek nawijany, czyli robię sobie od razu wzorek. Nie robię tutaj dookoła oczek ścisłych tak jak tutaj, ponieważ i tak będę pracowała dookoła, więc nie potrzebuję wyrównywać sobie tej krawędzi.
I teraz tak, w zależności od tego, jaką macie tutaj szerokość, można na tym etapie już sobie troszeczkę porozszerzać dół. Jeżeli chcecie, żeby był szerszy, bo lubicie luźniejsze spódnice, czy sukienki, czy bluzeczki, można w miejscach, gdzie macie właśnie tutaj te oczka, te tutaj dziurki, poprzerabiać sobie po 2 półsłupki bądź po 3. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaką chcecie szerokość. Ja zdecydowałam, że w każdym takim miejscu, czyli w każdej tutaj takiej dziurce, rozszerzam sobie, pododając przy łączeniu po 2 oczka. I następnie do tego słupka mam tutaj oczko, przerabiamy po prostu zwykłe półsłupki nawijane, wbijane tutaj w całe oczko. Czyli tutaj się nic, słuchajcie, nie dzieje, takiego nietypowego, po prostu przerabiamy dookoła półsłupki nawijane. I tak jak mówię, można sobie rozszerzyć, jeśli chcecie, ponieważ ja później już nie rozszerzam, będę już robiła cały czas dookoła, więc w tym miejscu, jeśli potrzebujecie o te kilka oczek rozszerzyć, jak najbardziej jest tutaj właśnie taka możliwość, żeby w tych łączeniach na rogach porozszerzać. I teraz tak, ja sobie właśnie przerabiam tutaj tę pierwszą część, żeby Wam jeszcze raz pokazać przy tym łączeniu. Oczywiście tutaj mamy to takie łączenie brzydkie, więc po prostu wbijam się w oczko, które tutaj mniej więcej widzę, tak żeby to właśnie przekryć. O, w ten sposób. I chcę sobie tutaj jeszcze dojść jeszcze raz do tego początku, żeby Wam pokazać przy tych łączeniach. Oczywiście to trzeba przerobić kilka rzędów, 2-3 i sprawdzić, czy ilość dodanych oczek Wam odpowiada, czy jest za dużo, czy jest za mało, bo może się okazać, że wcale nie jest to konieczne, można zrobić tylko jedno. I tak jak mówiłam, w tym miejscu przerabiam 2. Raz i 2. I wtedy już nie łączę tutaj, tylko od razu raz. Nie, jednak połączymy, bo widzę, że tutaj byłoby to brzydko. Taka zmiana nagła. Wbijam się tutaj również. Raz, jedno oczko na środku i 2 po boku. W ten sposób. I zaczynam kolejne oczko tutaj od tego słupka, wbijając się już konkretnie w całe oczko. I tak robię sobie dookoła. I przerobiłam sobie już dokładnie całe okrążenie. Mam tutaj już wyrównane wszystko. I teraz łączę sobie tutaj z tym pierwszym oczkiem w ten sposób. I teraz to jest ten sposób, który ja mówiłam Wam, że niby nie pokażę, ale jeśli chcielibyście kontynuować dokładnie ten wzór, to chodziło mi o to, że teraz robiąc oczko do góry, musielibyśmy odwracać po złączeniu i pracować tutaj na tej pętelce również z przodu. I to się da robić, tylko będzie po prostu taki szef i ten szef będzie tylko w jednym miejscu, więc jeżeli planujecie taki wzór kontynuować, to pamiętajcie, żeby go gdzieś umieścić tam, gdzie najmniej Was będzie raził. A jeśli robicie tak jak ja, to po połączeniu nie robię oczka ścisłego, tylko w kolejnym już oczku robię narzut, czyli to tutaj sobie na razie zaznaczę te połączenia, tylko wyjątkowo w tej rundzie, ponieważ już w następnej będę pracowała ślimakiem, czy już nie będę łączyć, tylko żebym wiedziała, w którym momencie zaczynałam. Robię narzut i w kolejnym oczku wbijam się tutaj z kolei w tylną pętelkę. I cały czas już będę się wbijała w tą tylną. Dzięki temu zostanie mi ta fala, o której właśnie Wam mówiłam. Ona będzie teraz troszeczkę inaczej wyglądała, ale myślę, że też fajnie to będzie wyglądało i też szybciej się będzie pracowało i bezszwowo, więc ta spódniczka myślę, że będzie fajnie się układała. Czyli wybieramy pętelkę tutaj w taki sposób, żeby właśnie została tutaj ta fala. I w następnym okrążeniu znowu zostanie ta fala. Ja przerabię pierwsze okrążenie i pokażę Wam jeszcze raz tutaj to połączenie. I przerobiłam sobie już okrążenie i już właściwie wypinam sobie ten marker, bo tak jak powiedziałam Wam, pracuję w okrążeniach dokładnie cały czas tak samo, czyli po prostu w tylną pętelkę. I w tym momencie przerabiam po prostu to oczko łączeniowo tak samo. I cały czas już pracujemy do końca tak samo. Teraz już jest praca naprawdę bardzo prosta. Robimy sobie taką długość, jaką chcemy. Ja zobaczę, na ile mi wystarczy motka i będę cały czas przymierzała i sprawdzała, jaką długość docelową sobie po prostu wybrać. Oczywiście tu jest mój początek, jest mniej więcej troszeczkę widoczny, ale tak jak mówię, jest to z boku bardzo mało widoczne. Zaznaczam sobie tylko dlatego, żeby wiedzieć, gdzie jest moje pełne okrążenie, żeby po prostu ostateczną długość już skończyć tutaj. Gdy przerobię sobie już kilka tych okrążeń, no dosyć sporo, to powiem Wam jeszcze, co zrobić sobie można na samym końcu. No to do roboty.
I ja już przerobiłam sobie tą najdłuższą część, czyli właśnie tą już spódnicę. W międzyczasie trochę plany mi się pozmieniały co do wyglądu ostatecznego. Jak zaczęłam mierzyć, uznałam, że niestety mi w falbankach nie jest zbyt dobrze, więc przerobiłam sobie pod pachami tutaj tą część jeszcze raz, obrębiając dokładnie tak samo jak środeczek. I może też możecie wtedy zobaczyć, jakby to wyglądało, gdyby było właśnie z dwóch stron tak samo. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak Wam się podoba, jak lubicie, czy też właśnie, czy Wam jest ładnie w takich falbankach. Mi osobiście jakoś to nie pasowało, dlatego po prostu jest na prosto, ale oczywiście Wy sobie zróbcie tak, jak Wam odpowiada. I między innymi też, jeśli właśnie chodzi o ten dół, to oczywiście ten dół może być bardzo różny, naprawdę to już wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej, bo możemy zrobić sobie taką samą falbankę, jak robiliście sobie na ramionczkach, czyli tak naprawdę ja nie wiem, ile mam tutaj oczek. Usiłowałam policzyć, ale za każdym razem coś mnie rozpraszało i już po prostu przestałam liczyć. Wykonując wzór z falbanką, wiadomo, że najfajniej, najlepiej by było mieć wielokrotność liczby 4, bo wtedy by wyszło nam idealnie. Ale tak jak mówię, dla mnie to nie jest problem, bo przy końcu, jak już będę widziała, że się gdzieś zbliżam, zamiast na przykład 3 oczek ścisłych z narzutem, mogę zrobić 2. Można po prostu manipulować, bądź też przeliczyć te oczka, sprawdzić ile macie i ewentualnie pozmniejszać rząd przed zrobieniem tej falbanki. Po prostu na przykład, jestem już bliżej, zrobić sobie po prostu odpowiednią korektę oczek, czyli tak zwane zmniejszenia. Na przykład po prostu przerabiając 2 oczka w jedno. Jeżeli Wam brakuje, właśnie macie za dużo o 3 oczka, to gdzieś za jakąś chwilę znowu zrobić to zmniejszenie, byleby nie było co chwilę w jednym miejscu, tylko gdzieś rozłożone. Bądź też właśnie próbować samemu kombinować przy końcu, mniej więcej tak jak to pokazywałam Wam właśnie przy rękawki. Ja też nie patrzyłam, żeby się to jakoś szczególnie zgadzało. Tego tak naprawdę nie będzie widać. Ale słuchajcie, ponieważ ja się pozbyłam mojej falbanki, więc uznałam, że nie będę robiła tutaj falbanki, ale dla osób, które lubią takie falbanki i ją sobie zrobiły, oczywiście możecie sobie również wykończyć taką samą falbanką. Myślę, że będzie pasowało, co mieliście po boku. Ponieważ ja już jej nie mam, stwierdziłam, że zrobię sobie taki ściągacz. Będzie to taka troszeczkę nowocześniejsza sukienka. Pomimo że są właśnie kwadraty babuni, to będzie po prostu taka mieszanka wzorów, mieszanka tutaj właśnie stylów. I robimy w ten sposób. Kiedy już wiem, że jest koniec, oczywiście wzorujemy się tutaj zmianą, gdzie była początkowe okrążenie, czyli mniej więcej patrzę sobie, jak tutaj idzie. Też nie znaczyłam tych okrążeń, więc po prostu jestem na boku, tak żeby było pełne okrążenie. Znaczę sobie ostatnie oczko, żebym wiedziała, gdzie jest. I tak jak mówię, też nie wiem, ile jest. Czy jest liczba parzysta, czy nie. Będę poprawiała w trakcie, jak już będę wiedziała przy końcu, jak mi wyszedł wzór. Więc ja po prostu pokażę Wam, jak zrobić wzorek, który już widzieliście na początku u mnie w filmiku. Żeby zrozumieć ten wzór, trzeba sobie popatrzeć, jak wyglądają słupki i gdzie są oczka, bo będziemy teraz pracować raz w słupku, a raz w oczku. I zobaczcie, skończyłam sobie tutaj ostatnie oczko, tutaj. Jeszcze może właśnie przerobię kolejne z Wami, żebyście dokładnie widzieli. Na przykład będzie to kolejne oczko, to było w tylną pętelkę. Już sobie zmienię ten znacznik, żeby było, że jest tutaj. I jak teraz by wyglądało kolejny wzór, wyglądałoby tutaj wbić się w to oczko. I dla tego oczka jest tutaj słupek. Zawsze ten słupek jest pierwszy, patrząc od tej strony, a za nim jest oczko. Albo patrząc z kolei od tej strony, oczko i słupek. Czyli ten słupek należał do tego oczka. I tu będzie bardzo ważne, żebyście się właśnie nie pomylili. Czyli tak, całe oczko, cały słupek do tego oczka. Kolejne oczko i słupek. I ja właśnie teraz wbijam się w ten słupek tutaj i zabieram go tutaj całego. Czyli tak naprawdę będzie to drugi słupek. Raz, 2. Nie liczę tego, bo został tutaj zebrany w tym oczku. Czyli pomijam pierwszy słupek, wbijam się w drugi w taki sposób, żeby go totalnie zahaczyć. W taki sposób, jak się robi słupki reliefowe, bo dokładnie będziemy robić sobie słupek reliefowy. Czyli jeszcze raz robię narzut, wbijam się tutaj tak, żeby go zahaczyć całego, przekładam włóczkę, przekładam przez 2 i przekładam przez 2.
i mamy słupek. Następnie wracam się do tego oczka, które tutaj było, ale przerabiam w oczku. Nie przerabiam słupka, tylko w oczku. Robię sobie narzut i tutaj musimy przytrzymywać sobie ten narzut kciukiem, żeby nam nie spadł. Wybieram to oczko, które pominęłam. Pamiętajcie, że to jest właśnie takie pojedyncze oczko, żebyście się nie pogubili z tym oczkiem, co tutaj, bo tu przerabialiśmy słupek, a nie oczko. W ten sposób. I kolejny wzór robimy tak samo, czyli tak. Mamy tutaj, patrzymy na słupki. Jeden słupek i drugi słupek. Do tego słupka jest to oczko i to oczko będziemy się wbijać później. Natomiast teraz wbijamy się w ten słupek, przerabiając sobie relief. Znaczy tu jest tak naprawdę półsłupek, więc wbijamy się w ten półsłupek, a teraz robimy słupki. I znowu narzut. Odwracamy się tak, żeby zobaczyć tutaj, gdzie jest to oczko. Możecie sobie po prostu popatrzeć. To oczko jest tutaj, gdzie mamy taką pętelkę. Ono jest tutaj. Dojdziecie na pewno do wprawy i jak więcej przerobicie sobie już takich rzędów, to już będziecie wiedzieć, które to jest oczko. I znowu drugi, tutaj ten półsłupek zahaczam i przerabiam jako słupek reliefowy. Następnie tutaj ten wbijam się w oczko i przerabiam jako też słupek, ale już nie reliefowy, tylko zwykły. I jeszcze raz. Czyli raz, dwa pomijam, wbijam się tutaj w ten półsłupek, przerabiam słupek, robię narzut, wyszukuję tego oczka i przerabiam zwykły słupek. W taki sposób będzie wyglądał ten wzorek. Ja przerobię sobie go dookoła i pokażę Wam, jak tutaj wyjdzie. Oczywiście nie wiem, czy mi wyjdzie parzyście, czy nie, ale będę coś oszukiwała w trakcie, więc tutaj się akurat tym nie przejmuję. Czyli cały czas robimy tak samo, robimy w okrążeniach, czyli nie łączę sobie tutaj rzędów, tylko pracuję w okrążeniach i przerabiam tutaj raz półsłupek z przodu reliefowy, raz słupek z tyłu, tylko że różnica jest taka, że robimy po prostu to na krzyż. Nie możemy przerabiać najpierw słupka, później reliefowego, tylko właśnie chodzi o to, żeby tutaj to skrzyżować i dzięki temu powstanie taki fajny wzorek. Ściągacz, taki dosyć nietypowy. Mam nadzieję, że dacie radę, że Wam się uda. Oczywiście też możecie sobie wybrać inny sposób zakończenia, no ale ja Wam pokazuję taki. I przejdę dookoła i pokażę Wam, jak będzie wyglądał właśnie drugi rząd. I przerobiłam sobie już dookoła i wyszło, że jednak mam liczbę oczek nieparzystą. Mam tutaj tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może i dobrze, bo jeśli Wam też tak wyszło, to przynajmniej pokażę Wam, jak ja sobie tutaj z tym poradzę, jak sobie tutaj wyrównam. Tutaj mam jeszcze do przerobienia te dwa półsłupki, czyli robię tutaj relief z przodu, narzut i tutaj od tyłu robię jeszcze ten zwyczajny mój słupek. Natomiast tutaj mam 3 oczka, raz, dwa, trzy, więc po prostu uznałam, że ja to jedno ominę, w sensie takim, że tu, gdzie mam to trzecie, to wbiję się po prostu w te trzecie, czyli tak trochę przerwę zrobię większą tutaj i zrobię relief. Natomiast tutaj po prostu wbiję się w dowolne z tych, jedno z tych dwóch, jak gdyby omijając ten jeden półsłupek. I tego tak naprawdę nie będzie w ogóle widać, więc po prostu można sobie w ten sposób ułatwić życie. No i teraz robimy dalej. Możecie sobie to pozaznaczać, ale ja robię tutaj naokoło, z tym, że no warto wiedzieć, gdzie nam się tutaj rząd kończy. I zobaczcie, jak sobie rozszerzycie tutaj, to tu mam taki troszeczkę łączeniowy słupek, ale ponieważ musiałam zrobić z 3, więc trochę grubszy, może jeżeli macie parzystą liczbę, to u Was będzie po prostu tutaj lepiej wyglądało, ale kolejnym oczkiem do przerobienia luźnym, to widzę, że jest te i te oczko, tak? Bo tutaj mam zaczepione, oszukane, to pójdzie w ten sposób. I teraz robimy dokładnie tak samo, jak robiliśmy, czyli robimy sobie pierwszy słupek tutaj i teraz ten słupek jak gdyby zaczepiamy tutaj. Czyli tylko ta przestrzeń już nas interesuje, nie ta, co tutaj tak wystaje, tylko ta z tyłu. To jest dokładnie ten z tyłu słupek, który wykonywaliśmy w tym pierwszym okrążeniu. Ten, który poszedł za ten relief. Tu mamy relief z przodu i za był relief. I tym razem robimy w tym słupku, który był za, właśnie ten relief. Czyli tutaj. Czyli to ma być widoczne. Już Wam pokazuję.
Jeszcze raz robimy w ten sposób, że wybieram sobie tutaj ten słupek, przerabiam sobie relief z przodu i wracam się tutaj od tyłu, przerabiam sobie to oczko, które mi tutaj zostało. U mnie będzie może troszeczkę brzydsze przejście, chociaż podejrzewam, że im więcej tego zrobię, to nie będzie tego widać. I znowu, tak jak mówiłam, zabieram się za ten słupek z tyłu. Tu jest, mamy takie wybrzuszone, to jest relief, a ja wybieram ten słupek, który tutaj przerabialiśmy. Bijamy się dosłownie tak, żeby tutaj było widać szydełko, czyli on ma tu nam luźno leżeć. Tutaj są pomiędzy nitki, staramy się niżej wbić, żeby sobie go ładnie zaczepić. Raz i dwa. I wracamy do tego oczka tutaj zaraz za naszym słupkiem. I w ten sposób. I znowu tutaj wybieramy sobie ten słupeczek. Raz, dwa. A tutaj wracamy i z tyłu przerabiamy zwykły słupek. Zobaczcie, że już się nam układa właśnie taki wzorek, taki zygzaczek. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało, zawsze to coś innego. Przerabiamy takich rzędów dookoła ile chcecie. Zobaczcie, że jak już dojdę tutaj do tego oczka, tu mam ostatni słupek do przerobienia. Później znowu te tylne stają się tak naprawdę tymi reliefowymi. To jest taka właśnie zasada, że te tylne, które przerabiamy w każdym kolejnym okrążeniu, na nich przerabiamy sobie słupki reliefowe. I ja przerobię sobie kilka rzędów, zobaczę jak to będzie wyglądało. Jeszcze przymierzę sukienkę i sprawdzę, czy po prostu robić dłużej, czy tylko dłuższe ten ściągacz, czy tylko delikatne. To wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. I oczywiście pokażę Wam jeszcze, jak można sobie na końcu przerobić ewentualnie te oczka, które tutaj zostaną. I ja już przerobiłam sobie kilka rzędów, u mnie to jest akurat 5 cm, oczywiście możecie sobie przerabiać mniej lub więcej, w zależności co Wam pasuje. I u mnie, ponieważ trochę się zawija jeszcze ta część, no bo braliśmy po prostu rząd na krzyż, więc ja przerobię sobie może jeden rząd bądź dwa z oczkami ścisłymi z narzutem. Po prostu wbijam się w całe oczka. Staram się nie dość, że właśnie wyrównać różnicę, to jeszcze właśnie patrzeć, czy dalej nam się będzie zawijał ten na dole ściek. Oczywiście to są dokładnie te same oczka ścisłe, co robiliśmy sobie dekolt, więc można nawet przerobić jeszcze jeden rząd, jeżeli by się dalej zawijało, aczkolwiek ja też uważam, że niestety po wykonaniu całej pracy sukienkę trzeba przeprać, żeby się po prostu wzór ładnie ułożył, dostosował, bo zawsze gdzieś tam się te nasze oczka wtedy ładnie wyprostują. Więc ja przerobię sobie dookoła i powiem Wam, czy jedno okrążenie wystarczyło, czy zrobiłam sobie więcej. I po przerobieniu tego pierwszego rzędu przerabiam jeszcze jeden, dokładnie tak jak mówiłam, na ramionczkach, żeby to były dwa takie paseczki. Wtedy widzę, że się już mniej zagina, przy jednym jeszcze to nie działa. Oczywiście też trzeba właśnie przeprać i zobaczyć, jak się będzie układało. Czyli ten wzór jest dokładnie taki sam, wbijamy się po prostu w tylną pętelkę, oczka ścisłe. I to już będzie mój ostatni rząd. Na końcu oczywiście łączymy, chowamy niteczki i to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podoba moja sukienka, że zrobicie chociaż top albo sukieneczkę. Dajcie znać w komentarzach, czy coś powstanie. Także ja już dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia.